Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnym odcinku malowania obrazu. Dzisiaj będziemy pracować na formacie 50 na 50 cm farbami akrylowymi, różnymi technikami, przede wszystkim pędzlem, a samo już wykończenie kwiatów pojawi nam się również szpachelką. Dzisiaj mamy do czynienia z obrazem abstrakcyjnym, prawie abstrakcyjnym, bo widoczne są kwiaty, ale samo tło tak naprawdę jest czysto abstrakcyjne, geometryczne. Pojawiają nam się bardzo ciekawe kolory, zestawienie przede wszystkim bardzo kontrastujących barw, takich jak chociażby żółcienie, pomarańcze z błękitami, turkusami. Tym razem praca bardzo taka nowatorska, bardzo impresjonistyczna, wrażeniowa, pasująca doskonale tak naprawdę również do wnętrz niezwykle nowoczesnych, takich z dużą ilością bieli, szarości, tam gdzie brakuje mocnego akcentu kolorystycznego. Myślę, że możecie namalować tą pracę naprawdę nawet na ogromnych formatach i będzie niezwykle atrakcyjnym elementem dekoracyjnym naszego domu. Popracujemy sobie dzisiaj pędzlami nylonowymi płaskimi, a przede wszystkim różnego rodzaju właśnie takimi, popatrzcie, nylonowcami i troszeczkę szpachelkami. Szpachelka będzie tym razem niewielka. Skupimy się również na kompozycji, tym razem kompozycji zamkniętej. Zapraszam Was serdecznie do oglądania filmu. Przystępujemy do pracy. Na początku wykonamy tło. Tło będzie nieco abstrakcyjne, w kolorystyce takiej błękitnej, z odcieniami również pomarańczy, żółcieni, tak aby dobrze kontrastowało nam z żółtymi kwiatami. Duży pędzel nylonowy do tła i zaczynamy pracę. Na początku delikatnie nawilżę wodą nasze płótno, tak aby ono stało się takie bardziej podatne tak naprawdę do łączenia barw i kolorów. Chcę, żeby tło było dosyć jasne, pastelowe, w związku z tym najpierw popracujemy samą bielą. Niewielka taka ilość bieli pozwoli nam na bardzo swobodne, łagodne łączenie kolejnych kolorów. Dobrze, teraz błękit, który już jest takim kolorem przełamanym, popatrzcie. On wchodzi mi w delikatną taką szarość i popracujemy sobie w kilku miejscach, szczególnie tutaj na środku. Zależy mi na tym, żeby miejsce, gdzie będzie nasz bukiet pięknych, żółtych tulipanów, było nieco chłodniejsze i ciemniejsze, ponieważ to stworzy nam pewien kontrast. Popatrzcie, dzięki temu, że pod spodem jest woda i biała farba, już te kolory bardzo ładnie ze sobą zaczynają przenikać. Po środku chciałabym dodać jeszcze nieco więcej ciemnych odcieni, a dookoła zrobimy troszeczkę takiego koloru jasnego turkusu. On będzie tutaj również bardzo pięknie współgrał i to jest taki czysty, bardzo elegancki kolor. Błękit paryski, ultramaryna to są kolory mocniejsze, chłodniejsze, które doskonale wpasują nam się właśnie w centrum obrazu.
Nasza dzisiejsza kompozycja jest kompozycją zamkniętą. Oznacza to, że nasz wzrok skupia się głównie w części centralnej obrazu. Wszystko to, co stanowi dookoła nasze tło, jest po prostu tylko wypełnieniem i zamknięciem naszej kompozycji. Stąd sama nazwa. Dobrze, innym pędzlem, również nylonowym paskiem, który jest czysty, postaram się poprowadzać teraz jeszcze troszeczkę inne barwy. Zastosuję tutaj na razie ochrę i sienę, połączoną w oparciu na jednym pędzlu. Zależy mi na tym, żeby nie pojawiły mi się zbyt zielone tutaj odcienie, ale chcę uzyskać takie ciepłe tony. Troszeczkę takiej jasnej, bardzo słonecznej żółci. I jeszcze troszeczkę bieli wokół. Ta biel będzie takim doskonałym łącznikiem pomiędzy błękitami a żółcieniami. Jest to nasze takie zabezpieczenie właśnie przed zbyt mocnymi zieleniami, jakie mogą pojawić się w tle z powodu łączenia oczywiście barwy żółtej i niebieskiej. Teraz myję sobie pędzel nylonowy, on musi być czyściutki. Zobaczcie, wycieram go szmatkę bawełnianą i teraz będziemy sobie pracować melanżami. Będziemy rozprowadzać ładnie kolory tak, aby zaczęły przenikać się pięknie ze sobą i tworzyć nam bardzo ciekawe tło. Jeżeli okaże się, że farba zbyt szybko wysycha, należy po prostu zmoczyć nieco pędzelek w wodzie i dalej pracować. Pracujemy w różne strony i jest to bardzo istotne po to, aby stworzyć takie bardzo łagodne, melanżowe przejścia. Zwróćcie uwagę, że zaczęłam od tych najciemniejszych, najczystszych barw tym razem i przechodzę delikatnie dookoła tak naprawdę tej części centralnej. Teraz wejdziemy leciutko w tą kolorystykę i odrobinę przeciągnę ją bliżej środka. Dodamy troszeczkę żółci. Pędzelek dosyć intensywnie wgniatać, jak słyszycie, cały blade tam silnie pracuje, tak aby te kolory miały szansę połączyć się ze sobą. Farby akrylowe, jak już na pewno wiecie, bardzo szybko wysychają, więc nasza praca podczas tworzenia tła i odpowiedniego przejścia kolorystycznego musi być również dosyć intensywna, szybka i z odpowiednią mocą. Proponuję, aby osoby, które mają problemy z bólem tutaj mięśni, stawów, nie mogą zbyt długo trzymać ręki wysoko, obniżały sobie nieco blade'em. Dobrze jest również mieć jakąkolwiek podpórkę pod łokieć, wówczas ta siła oczywiście rozkłada się i mamy później mniejsze problemy z bólami. Dodam jeszcze w niektórych miejscach błękitów, tak aby troszeczkę jeszcze rozbić ten podkład,
żeby nie tworzył on takiego typowego koła, ale żeby kolory przenikały się wzajemnie, tak jakby między nimi przechodziło troszeczkę światła. Taki zabieg doda również malarskości naszej pracy, wtłoczy odrobinę takiego impresjonizmu, takiego wrażenia przenikania się nawzajem światła, kolorów i cieni. Jeszcze gdzieniegdzie błękitów połączonych z ultramaryną. Celowo tym razem zostawiam już teraz ślady pędzla, które tworzą mi takie niemalże, popatrzcie, figury geometryczne, takie prostokąty, kwadraty, które w różnym układzie, nachodząc na siebie, dają nam bardzo ciekawy efekt takiego rozbicia, tak jakby tysiące szkiełek pojawiło się na obrazie, a każde z nich odbijało jakieś światła. Do tego celu posłuży nam właśnie taki prosty pędzel ścięty równo, dosyć szeroki. I zobaczcie, parę razy należy uderzyć w jednym miejscu danym kolorem, ale robimy to w różnych kierunkach. Dzięki temu tworzy się nam bardzo interesujące tło, które może stanowić doskonałą propozycję, alternatywę do przeróżnych form abstrakcyjnych. Jeszcze brakuje mi odrobinę tutaj właśnie tej sieny palonej z ochrą. Dodam odrobinę żółci bardzo głębokiej, wchodzącej wręcz w pomarańcz. I taką kolorystyką jeszcze odrobinę popracuję przy brzegach mojej pracy. To będzie doskonały później łącznik z samymi tulipanami, które będą niezwykle ciepłe w swojej kolorystyce. Odrobinę jasnej żółci. I wprowadzam światła. Plamy wprowadzamy w taki sposób niezwykle tak naprawdę ostrożny. Zwracamy uwagę na to, jak łączą się ze sobą barwy. Ważne jest, aby nie zbrudziły się za bardzo. Tak, aby te kolory, pomimo tego, że tworzą tutaj łączniki barwne, nie były brudne. One muszą być subtelne, pastelowe i po to była nam potrzebna biel na samym początku. Ona tutaj odgrywa również bardzo ważną, wbrew pozorom, rolę. Myślę, moi drodzy, że tło będzie gotowe, całkiem efektowne, ciekawe, takie abstrakcyjne, nowoczesne. Musimy teraz szybciutko podsuszyć sobie pracę i skupiamy się na namalowaniu już konkretnie liści, a następnie kwiatów.
Obraz został już wysuszony, ponieważ są to farby akrylowe, bardzo szybko można go wysuszyć, zaledwie kilka minut suszarką. Teraz spróbujemy rozrysować sobie nasze tulipany, które pojawią się w szklance. Będzie to takie szklane naczynie, w związku z tym delikatnie tylko na razie zasugeruję tutaj jego krawędź. Na razie po prostu bielą. Dobrze. I teraz główne kwiaty, tak? Co się będzie dokładnie działo na naszym obrazie? Takim kolorem, żeby był nieco widoczny, czyli brązem, na przykład ciemnym w połączeniu z odrobiną sieny, z wodą, niewielkim pędzelkiem płaskim. Spróbuję sobie teraz rozrysować tak naprawdę same kwiaty, w których punktach się znajdą na moim obrazie i jaki będą miały układ. Tulipany są bardzo pięknymi kwiatami i też niezbyt trudnymi w malowaniu, ponieważ one się wszystkie tak skupiają w takie tak naprawdę okręgi, są bardzo obłe i należy zwracać uwagę przede wszystkim na światłocień, malując tulipany. One będą dosyć duże na naszym obrazie. Chcę, żeby były głównym punktem programu. Mają się wpasować nam idealnie w nasze tło, na razie tak geometrycznie, aby wiedzieć, w którym miejscu pojawią się po prostu nam kwiaty na obrazie. Chciałabym oczywiście, żeby one były zwrócone w różnym kierunku. Niektóre będą bardziej emfas zwrócone przodem do nas. I takie chyba są w zasadzie najtrudniejsze do namalowania, więc musimy tutaj zwracać uwagę na perspektywę, na dokładny ich układ i tylko dzięki tak naprawdę światłocieniom możemy dokładnie pokazać ich trójwymiarowość. Musimy je w taki sposób na obrazie rozplanować, żeby nie było nigdzie jakichś takich niepotrzebnych pustych miejsc. I żeby kompozycja wyglądała na dobrze wyważoną z każdej strony. Niektóre kwiaty będą schowane bardziej w głębi, potraktujemy je wówczas tak subtelniej kolorem, one będą nieco bardziej rozmazane, tak jakby były po prostu gdzieś oddalone. Dzisiaj pracujemy tak niezwykle impresjonistycznie, zwróćcie uwagę przede wszystkim pędzlem. Nawet w tle ten pędzel jest w zasadzie wszechobecny. Myślę, że jeszcze gdzieś tutaj jeden na dole. Jest całkiem już dobrze, poparcie kompozycyjnie, mnóstwo kwiatów, bo na tym mi najbardziej zależy dzisiaj. I teraz należy nam każdy kwiat przepracować. W jaki sposób? Najpierw skupimy się na położeniu takich odcieni ciemniejszych, czyli skupimy się tak naprawdę na cieniach. Więc siena palona, ciemny brąz na pewno i odrobinę czerwieni, myślę, że będzie do tego fantastycznie pasowała. Więc tworzę taką mieszankę między tymi kolorami i zaczynam pracować. Wszędzie tam, gdzie chcę, żeby była pokazana głębia, będę stosowała najpierw właśnie taki podkład. Zastosujemy to szybciutko tak naprawdę we wszystkich kwiatach.
Te kwiaty, które są oddalone, tak jak już mówiłam, na razie w całości zamaluję na taki ciemniejszy kolor. Najpierw stosujemy cienie, a następnie będziemy oczywiście rozświetlać je. Taką pracę możecie namalować na znacznie większym formacie. Ona z całą pewnością będzie niezwykle atrakcyjna, będzie doskonale pasowała zarówno do wnętrza klasycznego, ale również do bardzo nowoczesnych wnętrz, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością białych kolorów. Biele, szarości. Taka kolorystyka na pewno doskonale rozświetli nam każde wnętrze. Tam, gdzie brakuje nam jakichś akcentów kolorystycznych, wówczas można do tego typu pracy dobrać sobie dodatki, na przykład mogą być wówczas żółte, pomarańczowe kolory. Na pewno fantastycznie będzie wyglądała, ponieważ te wszystkie błękity, delikatne, przenikające się odcienie chłodne doskonale wpasują się zarówno w biele, jak i w szarości. W związku z tym one będą właśnie łączyć nam to zestawienie kolorystyczne takiego wnętrza surowego, gdzie pojawia się, tak jak już mówiłam, dużo odcieni bieli, dużo odcieni szarości, być może jakiś beton, który również jest modny w wystroju wnętrza, i praca tego typu również na zdecydowanie większych formatach będzie na pewno taką bardzo ciekawą formą oryginalnego wystroju wnętrza. Muszą się pojawić tutaj właśnie dosyć duże takie przestrzenne kwiaty. I możemy oczywiście je namalować na różne sposoby. Możemy je potraktować grubą szpachlą, pokazać w nich faktury, ale możemy również tak impresjonistycznie zupełnie popracować sobie tym razem pędzlami. Rozrysuję sobie teraz kształty dokładnie płatków, które pojawią mi się tutaj żółte. I na bazie dopiero tego rozrysowania będę tworzyć już konkretne płatki. To, co dzieje się w środku, również musi być delikatnie przecieniowane, ponieważ światło pada od góry, a im niżej tak naprawdę, im bardziej w głębi naszego kwiatu, tym pojawia się więcej cienia. W związku z tym na pewno na zewnątrz powinno pojawić się jeszcze więcej światła i delikatnie schodzimy w stronę tego cienia. Teraz użyję takiej techniki wachlarzykowej. Użyję do tego celu pędzla płaskiego. Na krawędzi z prawej strony pojawi mi się taki bardzo jasny żółty kolor, następnie cytrynowy ciemniejszy i na końcu odrobina jasnego pomarańczu. Stworzę sobie taki odcień, aby móc delikatnie popracować taką właśnie metodą wachlarzykową nad stworzeniem teraz pięknych płatków naszych tulipanów. Popatrzcie, tutaj będzie jakby połóweczka i teraz znowu dokładnie ten sam zabieg muszę powtórzyć, nałożyć sobie świeżą farbę na pędzlu i z drugiej strony pędzla również musi się to pojawić, bo będziemy pracować w różne strony, ponieważ no, te płateczki, zobaczcie, są powyginane z jednej strony i z drugiej musi być tak samo, czyli od brzegu jaśniej, od środka nieco ciemniej. Dzięki takiemu zabiegowi od razu uzyskam takie wrażenie bardzo ładnego połączenia płateczka. Dobrze. I znowu to samo.
maczamy sobie w identycznych kolorach, cały czas pracujemy czystymi barwami i też od brzegu chciałabym, żeby było zdecydowanie jaśniej. Następnie przechodzę w drugą stronę i znowu stworzę teraz taki kolejny płatek naszego kwiatuszka. Dobrze, i to samo muszę zrobić teraz od tej strony, tylko cały czas muszę zwracać uwagę, jak układają mi się kolory. Tutaj będzie taki tylko fragmencik już. Tutaj kawałeczek dołożymy i znowu maczamy pędzel. I od zewnątrz też musimy stworzyć fragment takiego właśnie zakulonego płateczka. Dobrze, pomanewrujmy teraz jeszcze odrobinę kolorem. Pokażemy głębie, piękne cienie tutaj w środku. Wyciągniemy sobie jeszcze troszeczkę tutaj ten płatek wyżej, tak aby zachować taki podłużny kształt naszego tulipanka. I muszę cały czas, popatrzcie, zwracać uwagę tak naprawdę, w jaki sposób układają mi się te barwy. Właściwie w tej technice to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Dobrze, i teraz troszeczkę cieni dodamy. Tutaj właśnie jeszcze w środeczek, czyli ten ciemny brąz z czerwienią, tu gdzie jest absolutnie najgłębiej, najciemniej. W ten sposób również pokażemy sobie ładniejsze jeszcze kształty tych płateczków, które nam tutaj się pojawiły. I tu od brzegu również będzie nieco ciemniej, ponieważ tam sam kwiat wchodzi już również nieco w strefę cienia. Jakimś cieńszym pędzelkiem, mniejszym od brzegu, dodamy więcej światełek, pokażemy wykończenie płatków. Tą bardzo jasną żółcią jaskrawą. To, co w środku się dzieje, również delikatnie pozaznaczamy takimi ciemniejszymi jeszcze tutaj elementami. I przechodzimy do kolejnych kwiatów. Jeszcze popracujemy sobie światło cieniem w momencie, kiedy to wszystko nam ładnie powysycha. Teraz przechodzę do kolejnych kwiatów i tutaj również weźmiemy sobie jeszcze pędzel jakiś płaski, czysty, kolejny.
I takimi rozjaśnieniami, troszeczkę z czerwienią, najpierw podprowadzamy troszeczkę tutaj światła, tak aby urozmaicić go. Od góry troszeczkę więcej pomarańczu z czerwienią. Natomiast tutaj już po brzegach rozrysujemy sobie znowu płatki żółciutkie, które będą otulały nasz cały tutaj kwiat. Tak jak już mówiłam, te układy będą bardzo różne naszych kwiatuszków, ponieważ one są zwrócone w różnych kierunkach. Troszeczkę cytrynowej żółci więcej, żeby ten kolor był taki nieco mocniejszy, ostrzejszy. Delikatnie jeszcze pomarańczem i pokażemy, że to są płatki, które schodzą tutaj w tą strefę cienia. Dobrze. Mniejszym pędzelkiem, ciemnym brązem z czerwienią, znowu delikatnie jeszcze głębiej wciągniemy. I przejdźmy do kolejnego. Znowu czerwień, brąz i bardzo, bardzo podobnie rozświetlamy sobie. Tu zaznaczam tą strefę ciemniejszą. Od zewnątrz będzie nieco jaśniej. Pędzelek delikatnie przecieram, tak aby nie myć go za każdym razem, żebym miała możliwość nałożenia nieco jaśniejszych barw. I tak od góry troszeczkę ciemniej, bo on tutaj jest schowany, zobaczcie, zacieniony delikatnie. Im bliżej, tym będzie jaśniejszy i znowu te kolory będą bardziej takie świetliste. Ta jaśniutka żółć, ona ma w sobie bardzo dużo domieszki bieli, w związku z tym zdecydowanie lepiej kryje. Gdyby się okazało, że nasz żółty kolor po prostu nie chce kryć, to należy dodać do niego troszeczkę bieli. I tutaj też możemy sobie delikatnie przepracować właśnie tą techniką wachlarzykową, pokazując jakby samą strukturę delikatnych naszych płateczków. Zwróćcie uwagę, że te pędzle mogą być różnych wielkości w zależności od tego, jakie płatki tak naprawdę musimy pokazać, jaka ma być ich wielkość. Również odpowiednio musimy pomanewrować naszym pędzlem.
I tutaj nieco jasnego koloru gdzieś nam się wdziera światła do środka. Natomiast w samym środeczku będzie ta strefa znowu cienia i w ten sposób pokazujemy tą głębię. I ten trójwymiar, o którym już mówiliśmy, że jest absolutnie tutaj niezbędny. Ciemny brąz z odrobiną czerni. Dobrze, tutaj pojawiają nam się takie kwiaty, które są w strefie już jakby takiego cienia. Je nieco delikatniej potraktujemy. One będą właśnie ciemniejsze, z odrobiną pomarańczu, z odrobiną czerwieni. Ale sprawimy wrażenie, żeby dawały taki efekt takiego gdzieś rozmycia w głębi. Dobrze, tutaj też taki jeszcze kwiat nieco bardziej schowany. Też potraktujemy go troszeczkę właśnie czerwienią, nieco ciemniejszymi barwami. I tutaj podkłady również te kwiaty akurat są zwrócone ku górze. Dajmy tutaj na przykład środek. I od tej strony niech idzie nam płateczek. Jasnym kolorem pokazujemy, w którym miejscu najbardziej pada nam światło i pokazujemy również przez to, że forma jest okrągła i trójwymiarowa. Te miejsca podeschły nam nieco, możemy je jeszcze troszeczkę porozświetlać samą żółcią, nadać im więcej tego światła. Nasz kwiat stanie się taki bardziej smukły wówczas. One oczywiście są ustawiane, zwróćcie uwagę, pod różnym kątem, więc to światło również w różny sposób na nie pada.
I przechodzimy do kolejnego. Ten będzie nieco miał odkrytego środeczka, więcej. Kwiaty muszą być również tak dosyć luźno malowane, tak aby dobrze wpasowały się w całą stylistykę obrazu, który jest taki bardzo malarski, bardzo impresjonistyczny, nieco abstrakcyjną ma formę. Wprowadzam jeszcze więcej mocniejszej żółci cytrynowej. Dobrze, od dołu więcej damy pomarańczu mocnego. To są kwiaty, które są już wysunięte tutaj do samej góry, więc są tak najbardziej nastawione tutaj tak naprawdę na światło. Środeczek musimy delikatnie znowu przepracować, przemanewrować tak naprawdę kolorem. Tutaj od brzegu, od góry będzie na pewno zdecydowanie jaśniej. I będzie sobie delikatnie tutaj schodził już znowu w tą strefę cienia. Więc czerwień, ciemny brąz w połączeniu. Tak naprawdę tutaj to te barwy stanowią kontrast, który bardzo ładnie pokazuje nam tak naprawdę kształty samych płateczków. I odrobinkę również tych wystających elementów wnętrza naszego kwiatu. Dobrze, i rozrysowujemy kolejny. Troszeczkę tych kwiatów tutaj mamy rzeczywiście, ponieważ cały obraz tak naprawdę to są te tulipany. One dzisiaj są na głównym tutaj punkcie naszego wzroku. Główny, centralny w zasadzie punkt obrazu kompozycji zamkniętej. Dobrze, od dołu nieco więcej pomarańczu. Pokazujemy przez to formę trójwymiarową, ponieważ tu jest ciemniej. A od brzegu damy więcej bieli z jaśniuteńką żółcienią. I ten jasny kolor w punktach, które są takie najbardziej nastawione tutaj na światło. Dobrze, i środek. Nieco rozjaśnienia od góry.
trzymam, jak widzicie, kilka pędzli naraz, ponieważ mam nałożone różne kolory, w ten sposób łatwiej się pracuje i szybciej. Nie trzeba za każdym razem myć pędzlem w wodzie. Dobrze, kolejny kwiat. Tutaj też rozrysujemy sobie szybciuteńko taką strefę pięknych płatków, które go otulają i wnętrza, które będzie pokazane. Nieco więcej cienia dołowi. I delikatny taki melanż, czyli to łagodne, popatrzcie, przejście od cienia w stronę światła. Czerwienią nieco od dołu. I teraz rozjaśniamy, czyli żółcienie, pomarańcza. I dodamy sobie znowu jaśniejszych elementów na górze. Pokażemy jakby wykończenie płatków z drugiej strony. I w środeczku ciemny. Odrobinę jeszcze czerwieni z pomarańczą. Dobrze. I zostało nam jeszcze 3 kwiaty do przepracowania. Zacznijmy sobie od wnętrza z czerwienią. Te czerwienie również tutaj cudownie naprawdę się wpasowywują w tą mocną, piękną kolorystykę całego naszego obrazu. Dodajmy troszeczkę więcej pomarańczu, rozjaśnimy tutaj brzeg. Teraz jaśniutkie płateczki.
I jeszcze troszeczkę mocniejszego rozświetlenia. Dobrze, odrobinę jeszcze tego, co dzieje się w środku, co jest widoczne. Czerń z czerwienią. I odrobinka rozjaśnienia. Dobrze, i kolejny. Oddał sporo pomarańczu. Czerwieni. I rozjaśnienie żółcia. Nieco szerszym pędzlem tutaj można bardziej pokazać płateczki. Dobrze, został nam jeszcze kwiat tutaj na dole. Gdzieś będzie miał tutaj odrobinę strefy tej cienia. Od strony najbardziej wypukłej delikatnie go rozświetlimy. Dobrze, moi kochani, na tym etapie wprowadzimy odrobinę szpachelki, tak żeby uwypuklić niektóre miejsca, żeby były bardziej intensywne. Do tego celu wezmę taką niewielką tym razem szpachelkę i postaram się jeszcze dodać takich mocniejszych gdzieniegdzie żółcieni. Teraz już na tym, co zostało namalowane, popatrzcie, jest to dużo łatwiejsze. Szczególnie tutaj gdzieś na tych najbardziej wystających krawędziach możemy przez to bardzo ładnie pokazać sam kształt jeszcze dodatkowo płatków.
praca teraz stanie się zdecydowanie bardziej wyrazista w kolorze. To pomalowanie pod spodem było o tyle istotne, że chcę wprowadzić niewielką tak naprawdę ilość szpachelki, natomiast wszystko, co się dzieje dookoła, jest już dobrze pomalowane i pocieniowane. Szpachelka ma tutaj na celu tylko wyodrębnić nam najbardziej wypukłe elementy naszych kwiatów. Dzięki temu staną się jeszcze takie bardziej mocne w kolorze i jeszcze bardziej trójwymiarowe. Ona nada nam tutaj takie grube faktury, szczególnie przy brzegach. Jeśli farbę nabierzemy dosyć sporo i zostawimy sobie ją tutaj na krawędziach tak dosyć mocno, ona wówczas nam dodatkowo właśnie pokaże przepiękne kształty naszych płatków. Oczywiście tam, gdzie jest to konieczne, potrzebne do pokazania, nie musimy wszędzie absolutnie stosować tej szpachelki, natomiast mi tutaj jeszcze brakuje takiego mocniejszego wyrazu, dlatego postanowiłam ją również tutaj troszeczkę wprowadzić. Czasami obraz w trakcie malowania podpowiada nam w zasadzie, czego potrzebuje i my musimy również postarać się mimo wszystko czuć to, co malujemy. Czasami ewidentna jest jakaś potrzeba użycia jakiegoś mocniejszego koloru bądź mocniejszej faktury. W zasadzie im więcej tak naprawdę malujemy, tym bardziej zaczynamy odczuwać tego typu sygnały. Zaczyna robić się bardzo ciekawie. Te kolory cudownie kontrastują z tymi błękitami, które pojawiły się tutaj pod spodem. Jeszcze czubkiem szpachelki, gdzieniegdzie prowadzę odrobinę światełka do samych środków. Dobrze, moi kochani, teraz czas na nieco zieleni. Chciałabym, żeby odrobina liści również nam się tutaj pojawiła. I pomimo tego, że pięknie koresponduje z naszymi barwami ten błękit, również stworzymy taki ładny rodzaj zieleni na bazie ciemnego turkusu. Tak, aby pasowało nam to do błękitu, dodam nieco zieleni.
i odrobina jaśniejszej, łącznie z taką żółcią i pomarańczem. Pojawi się to wszystko razem na szpachelce i w ten sposób możemy wprowadzić odrobinę tych listeczków. Możemy również takie liście wprowadzać pędzlem, który jest tak umiarkowanie szeroki. Teraz pokażę Wam w jaki sposób. Również taką metodą właśnie podobną wachlarzykową. Stwórzmy sobie odpowiednią kolorystykę, czyli taka ciemna zieleń z turkusem, z odrobiną jaśniejszego turkusu. Umaczam delikatnie pędzel w wodzie. Trzeba tu jednak uważać, żeby on nie skapnął nam. I również możemy przeprowadzać takie delikatne, popatrzcie, pociągnięcia, które również dadzą nam bardzo ładny i taki ciekawy efekt. Także możemy na różne sposoby tak naprawdę stworzyć zarówno kwiaty, jak i liście, łącząc ze sobą w bardzo ciekawy sposób techniki. Liście mogą nachodzić również delikatnie na kwiaty. Jest to naturalne w wazonie, w bukiecie. One są takie długie, lekko kręcące się. Gdzieś w strefie cienia one mogą pojawić się oczywiście ciemniejsze. Dobrze, możemy teraz dorzucić nieco szpachelki, pokazując na przykład troszeczkę świateł gdzieniegdzie. Z odrobinką żółci, pomarańczu, tak aby ta cała kolorystyka zaczęła nam tutaj pięknie współgrać ze sobą. Dodajmy również takiego jaśniutkiego turkusu. On będzie bardzo dobrze nam korespondował z tym, co dzieje się pod spodem, czyli z tymi pięknymi błękitami. Przestawię sobie obraz tutaj na krawędź, żeby mogła lepiej pomanewrować jeszcze ku dołowi szpachelką. Możemy umaczać również delikatnie szpachelkę w wodzie, wtedy można uzyskiwać takie łagodniejsze krawędzie, mniej poszarpane. Cudowne zestawienia kolorystyczne, kiedy mamy do czynienia z takimi mocnymi żółcieniami, pomarańczami i do tego wchodzą nam właśnie błękity, turkusy. To takie bardzo estetyczne połączenie w obrazie. Bardzo pięknych, czystych, żywych kolorów.
Dobrze, moi kochani, teraz jeszcze zaznaczymy sobie delikatnie nasze naczynie, które tu się znajduje, a ono było jedynie bardzo subtelnie zasugerowane. Naczynie ma być przezroczyste. Ono będzie takie dłuższe i znajdująca się w nim woda. Bardzo delikatnie, zwróćcie uwagę, wprowadzam zaledwie taką mgiełkę tutaj, tworząc tak naprawdę coś, co jest zupełnie przezroczyste, widać przez szklankę znajdujące się tutaj liście. I dorobimy sobie jeszcze odrobinę łodyżek, tak żeby wyglądało to już zupełnie naturalnie. Dobrze. I teraz szpachelką wprowadzimy sobie jeszcze światła, które pokażą, że mamy do czynienia właśnie ze szklanym naczyniem. Dobrze, na zewnątrz jeszcze poza naczynia oczywiście mogą tutaj wystawać sobie listki, więc te formy wszystkie w oparcie będą takie trójwymiarowe, tak naprawdę z każdej strony gdzieś widoczne.
Myślę, moi kochani, że na tym etapie możemy zakończyć naszą dzisiejszą pracę. Mam nadzieję, że podobało Wam się malowanie dzisiejszych tulipanów, pięknych, złocistych, na mocnym tle, pięknie kontrastujących z turkusami. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.